Sprzedaż działki budowlanej i podatek VAT. Czy się należy? I odpowiedź możecie zdziwić, ponieważ odpowiedź brzmi i tak, i nie, czyli to zależy. Wyjaśnienie dalej w filmie, ale też najpierw zaproszę Was, jeżeli jesteś zainteresowany nieruchomościami, subskrybuj nasz kanał, a w ogóle pod filmem znajdziesz też odwołania do spraw, o których ja tutaj powiem w tym filmie. I wracajmy do rzeczy. Z wielu naszych filmów już pewnie o prawie w obrocie nieruchomościami wiecie, że jest ono bardzo skomplikowane i czasami niezrozumiałe, nawet dla sądów, które potrafią wydać w jednej podobnej sprawie dwa całkowicie sprzeczne wyroki, ale to odsyłam do naszych filmów. A jak jeszcze połączymy z tym skomplikowanym prawem obrotu ziemią, równie skomplikowaną ustawę o podatku VAT, to już wszystko przestaje być jasne. A do tego jeszcze dodajmy interpretację Izby Skarbowej oraz orzeczenia sądów, czy też wyroki sądowe. I zaraz to wszystko tutaj wyjaśnię. I otóż, co do zasady, sprzedaż gruntów budowlanych objęta jest pełną stawką VAT-u. Już słyszę krzyki, nie, to nieprawda, przecież ja sprzedałem działkę, VAT-u nie zapłaciłem. No, ale nie zapłaciłeś VAT-u dlatego, na razie, że Urząd Skarbowy uznał, że nie jesteś przedsiębiorcą i wtedy jesteś zwolniony z VAT-u. Dla wyjaśnienia dodam, że w Polsce w rozumieniu ustawy o VAT, żeby zostać uznanym za przedsiębiorcę, wcale nie musisz mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej ani w jakiejkolwiek formie. Nie. Wystarczy, że działasz jak przedsiębiorca, a urzędy skarbowe mają różne interpretacje tego działania. I na przykład, jeżeli masz jakąś działkę, którą sobie podzieliłeś na mniejsze działki i potem chcesz te działki sprzedawać, no zrobiłeś to po to, żeby mieć lepszą cenę, żeby więcej zarobić. No to w oczach Urzędu Skarbowego zaczynasz działać jak przedsiębiorca. Dodam jeszcze, że na przestrzeni lat, tych wielu lat, te nastawienie urzędów skarbowych się zmieniało. Były nawet kiedyś, dawno, dawno temu, list ministra finansów, który napisał, żeby od takich operacji VAT-u nie pobierać, ale list nie jest źródłem prawa. Minister odszedł ze stanowiska i na przykład znów, jeżeli wzrasta fiskalizm państwa i nastawienie jego na pobieranie większych podatków, no to nic dziwnego, że urzędy skarbowe będą chciały takie transakcje opodatkować. I od razu dodam, że ja w swoim życiu kiedyś w jednym roku spotkałem się z sytuacją, kiedy ktoś miał działkę od 30 lat, po 30 latach ją podzielił i zaczął sprzedawać i powiedziano mu, płacisz VAT, ale od sprzedaży drugiej działki. W innym urzędzie skarbowym, ale też w okolicach Warszawy, ktoś kupił działkę, podzielił na 10 i ten urząd skarbowy powiedział mu, nie płacisz żadnego podatku, a sprzedasz ile sobie działek chcesz, chodzi o podatek VAT. Tak więc jak widać, te interpretacje mogą być różne. W jeszcze innym urzędzie podobna sytuacja i ten podatnik dowiedział się, że zapłaci VAT, ale dopiero jak sprzeda drugą działkę. Bądź tu mądry. I kiedyś ktoś wystąpił o taką interpretację podatkową do Krajowej Skarbówki. I czego się dowiedział? Dowiedział się, że jeżeli on działki podzieli, jeżeli zacznie je reklamować, jak sprzedawać bez reklamy? Jeżeli postawi na nich tablicę, że działki na sprzedaż, to zostanie uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy VAT, bo będzie go napędzała chęć skandalicznego zysku i dlatego będzie musiał odprowadzić ten podatek od sprzedaży wszystkich tych działek. Macie na dole tę interpretację przywołaną, ale sąd, też macie na dole przywołany wyrok, nie podzielił takiego traktowania sprawy, takiego podejścia do sprawy, bo uznał, że przecież każdy człowiek w ramach zarządu swoją własnością
racjonalnie działa, jeżeli chce, żeby ta jego własność miała jak największą wartość. Wobec tego, jak chce sprzedać tą wartość, tą swoją własność, no to działa tak, żeby uzyskać jak najwięcej pieniędzy. W tym też prowadzi reklamę. No bo jak ma sprzedawać tajnie? Tajnej sprzedaży nie ma. O, ja nie mam działki, nie sprzedam wcale, tak, tylko przypadkiem, ale jak pan chce. No jak sobie to wyobrażacie? I sąd tej interpretacji nie podzielił. Nieszczęście polega na tym, nasze nieszczęście, albo szczęście, ale w tym przypadku nieszczęście, że w Polsce nie ma prawa precedensowego. To znaczy, w takiej samej sprawie, jeżeli wejdziesz w spór z Urzędem Skarbowym i trafisz do sądu, to może się okazać, że dostaniesz wyrok przeciwny. Jak się zabezpieczyć na takie działanie? No cóż, chyba jedynym rozsądnym działaniem to jest uzyskanie wcześniej interpretacji podatkowej, urzędowej interpretacji podatkowej. Nie od jakiegoś doradcy podatkowego. Przepraszam doradców, ale wasza opinia, możecie mieć rację. Tyle, że ona nie jest wiążąca. Więc wystąpcie o taką indywidualną interpretację i potem działajcie, jeżeli ona będzie dla was korzystna, zgodnie z tym, co w tej interpretacji napisaliście, że tak zrobicie, to dokładnie to zróbcie. Nie róbcie żadnych odstęp, bo potem się dowiecie, że interpretacja dotyczyła czego innego, niż wyście zrobili. A jeżeli ta interpretacja nie jest dla was dobra, no to cóż, pozostaje droga sądowa, a na tej drodze sądowej wcale nie jest powiedziane, że stoicie na pozycji przegranej. Zapraszam was, subskrybujcie nasz kanał, piszcie do nas, o czym chcecie te filmy, jakie problemy was dręczą. Chętnie wam na ten temat odpowiemy. Trzymajcie się i obracajcie działkami.